Siemka, ja jestem Adacho i wracamy do mangi Dragon Ball Hakai, konkretnie do 35 rozdziału. Dzisiaj nie wiem, którą walką będziemy się zajmować, ale którąkolwiek byśmy się nie zajmowali, te, które rozpoczęły się w 34 rozdziale, będę zadowolony. Dziękuję Piotrkowi i wszystkim tym widzom, którzy w komentarzach dawali mi znać, że już nowy rozdział wyszedł. Jeśli chodzi o końcówkę rozdziału ostatniego, to tak jak powiedziałem, rozpoczęły się dwie walki. W zasadzie tutaj jedna się rozpoczęła, druga trwała już od początków 34 rozdziału, ale tak naprawdę prawdziwa walka zaczyna się teraz. To są te słowa, które często padały w Dragon Ballu, ale prawda jest taka, że Vegeta w Ultra Ego kontra Broly, który jeszcze się nie przetransformował, no walczą w wymiarze Whisa, więc tutaj myślę, że mogą iść na całość. Broly się jeszcze nie przetransformował, tylko korzystał z mocy Ozaru. Vegeta do tej pory był w Super Saiyanie Blue, więc ta walka można powiedzieć, że była po prostu rozgrzewką. Jeśli chodzi o drugą walkę, Goku wyzwał na pojedynek Gina, czyli boga zniszczenia 12 Wszechświata. Dlaczego to zrobił? Ze względu na to, że chce od niego zdobyć wehikuł czasu. Ogólnie Jin nie chce mu dać wehikułu czasu. Goku powiedział do Gina: Jin, daj mi wehikuł czasu. Na co Jin odparł: Goku, nie mam humoru, żeby dawać ci wehikuł czasu. No a Goku powiedział: no to się walimy w takim razie. W ogóle sobie tak pomyślałem, zanim zacząłem nagrywać, że walki bogów zniszczenia są zabronione, prawda? Więc może tutaj będzie jakaś interwencja Daishinkana albo... Czekajcie, bo koty mi demolują mieszkania. Jin powiedział, że nie może mu pożyczyć wehikułu czasu, bo podróże w czasie są nielegalne i co jak się dowie ktoś, że pożyczyłem ci wehikuł czasu? Co wtedy? Jeszcze mam ci pożyczać go ze względu na jakiś trening, który nie wiadomo, czy w ogóle się uda? Nie robię tego. Ale walka to już złamanie prawa mi się podoba. Powiedział Jin oczywiście, ja nie łamię prawa. Tak czy siak, przechodzimy do rozdziału 35, a zmienię tutaj URL. W ogóle zobaczymy, czy się uda. Uda się? Jak zmienię po prostu... O, udało się, nie musiałem klikać, tylko jestem hackermanem. Wszedłem w URL, zmieniłem 34 na 35. No i jesteśmy w rozdziale 35 i na początku widzę, że właśnie zaczynamy od tej walki, o której przed chwilą powiedziałem. Walka bogów zniszczenia. No... Tytuł sugeruje, że będziemy się głównie tym zajmować, chociaż nie jest wykluczone, że zobaczymy też walkę Ultra Ego, Vegety i Broly'ego. Byłoby wspaniale, chociaż zwróciłem jeszcze uwagę na jedną rzecz. Ten słup energii, który wydobywa się z Gina, wygląda identycznie jak ten, który wydobył się z Vegety, kiedy ten włączał Ultra Ego, więc bardzo możliwe, że Jin używa tutaj Ultra Ego. Przecież jest to technika bogów zniszczenia, prawda? Mordercza i destruktywna aura, którą ten gość wypuszcza, nie jest żartem, myśli sobie Goku. Anioł 12 Wszechświata, nie pamiętam jak się nazywa. Gdyby Super Angel of U12. Martinu? Nie pamiętałem tej nazwy. Martinu? Naprawdę? Nie pamiętałem tej nazwy. A jest? Jak po polsku się nazywa? Martinu, okej. Nie pamiętałem w ogóle tego imienia. To jest Martyna w takim razie. No, trzeba było tak od razu. Martyna! No przecież my się znamy. Nie pamiętasz mnie, Martyna? Wygląda na to, że Lord Jin bardzo się poirytował wyzwaniem Lorda Goku. Co mu strzeliło do głowy, żeby wyzwać Lorda Jina tak po prostu znikąd? Pyta Martyna Vados. Lord Goku doszedł do konkluzji, że jeśli wygra tę walkę i zdobędzie wehikuł czasu siłą, Jin nie zostanie ukarany, jeśli coś pójdzie źle. Czyli Goku tak naprawdę leje Jina po mordzie dla jego własnego dobra. Widzicie, jaki on jest kochany? Jeśli teraz spuści mu w pierdol, to potem ewentualnie Daishinkan nie spuści mu w pierdolu. Zadziwiająca jest ta logika Goku, ale w sumie jest coś w tym, prawda? No jeśli... Chyba że Daishinkan pomyśli: Jin, naprawdę dałeś się sklepać i dałeś sobie ukraść wehikuł czasu i jeszcze mu poprawi. Ponadto już i tak bardzo go korciło, żeby walczyć przeciwko innemu bogowi zniszczenia i przetestować swoje umiejętności jako niszczyciel. Więc skończyło się na tym, że połączył przyjemne z pożytecznym, a w zasadzie biznes z przyjemnością, tak tutaj to powiedziała Vados. Ale czy my mamy na to przystać? To nie powinno się dziać, mówi Martyna, podczas kiedy oglądamy tutaj kolejny wielki słup energii wydobywający się z ciała Gina. Chociaż wygląda na to, że to jest chyba właśnie sam początek tej walki, tylko oni sobie tutaj rozmawiają. A tam, pozwólmy im troszeczkę zawalczyć, mówi Vados. Ostatnio robiłem, w sumie wy tego jeszcze nie widzieliście, tak, bo dzisiaj wrzucam wam Hakai. Zgodnie z waszą prośbą, ostatnio skrót sagi Szampy, ale sagi mangowej, która delikatnie... No powiedziałbym nawet, że w niektórych momentach znacząco różniła się od wersji anime. Już jest, powiedzmy, gotowy do nagrania i ostatnio sobie tak właśnie pomyślałem, jak czytałem tę historię jeszcze raz, mangową sagę Szampy, że Vados to jest niezła jajcara.
Naprawdę, to jest chyba jeden z najbardziej jajcarskich aniołów. Ona lubi trollować, i więc wydaje mi się, że tutaj ten charakter Vados, która mówi, że pozwólmy im się trochę ponapierdalać, mimo tego, że jest to nielegalne, to pasuje do niej. Muszę się przyznać do tego, że też jestem ciekawa tego, jak dobrym jestem nauczycielem, a w zasadzie jak dobrym byłam nauczycielem dla Lorda Goku. Ha! Nigdy nie tracisz tego ducha rywalizacji, moja siostro, mówi Martyna, podczas gdy my w końcu wygląda na to, że zobaczymy, no, czy rezultat tej walki, nie wiem, czy ta walka się zakończy, nie mam pojęcia, ale na pewno zobaczymy początek, ponieważ Jiren, mały rebus. Mamy imię Jirena i wyciągnijcie stamtąd re. Nie, tak naprawdę Jin od alkoholu, bo te wszystkie imiona bogów zniszczenia biorą się od alkoholi. Zresztą aniołów też, prawda? Jin po prostu ta postać Jin jest tak mało popularną postacią i nawet w anime i w mandze była mało eksploatowana, prawda? No jeśli chodzi o początek turnieju mocy w anime, to on tam w zasadzie nawet jeszcze przed rozpoczęciem turnieju mocy, z tego co pamiętam, to oni budowali arenę, albo tam mieli się chwilę pobić, ale Jin chyba był osobą, która się wtedy nie biła, bo wiedziała, że jak zniszczą arenę, to będą musieli ją odbudowywać, więc Jin wtedy się nie bił, z tego co pamiętam. Ale w sumie była sytuacja w mandze przed turniejem mocy, kiedy wszyscy bogowie zniszczenia się bili, tylko nie pamiętam, jak Jin tam wypadł. Nie pamiętam, żeby był jakąś szczególnie wiodącą postacią, ale to nie zmienia faktu, że teraz widzimy w wersji fanowskiej, jak się będzie bił. A wygląda na to, że jest bardzo szybki, co Goku zauważa od samego początku. Wielki wybuch mamy tutaj sugerujący, że cios Gina, jestem naprawdę przyzwyczajony do tego, żeby jak się mówi G, to powiedzieć re, prawda? Człowiek jak mówi A, to musi powiedzieć B, a fan Dragon Balla jak mówi G, to musi powiedzieć Ren. No, w tym przypadku akurat nie ma tam re, ale okej. Tak czy siak, wielki wybuch, wielki krater. Wygląda na to, że cała wyspa została przepołowiona. O, to bardzo mądre z twojej strony, że tego używasz, a ja tam widzę chyba niepokolorowane włoski. Mam okulary, więc jestem w stanie to zobaczyć, chociaż i tak jestem krótkowidzem, więc bez okularów byłbym w stanie zobaczyć, że Goku chyba włączył Ultra Instynkt. Tak jest, włączył Ultra Instynkt, a wydaje mi się, że w przypadku walki bogów zniszczenia to nie jest coś, co jest widoczne często, bo było powiedziane, że bogowie zniszczenia mają problemy z tym, żeby opanować Ultra Instynkt. Goku zrobił to, prawda? I teraz jest bogiem zniszczenia. Raczej techniki niszczycielskie, jak Ultra Ego czy Hakai, to są te techniki, z których korzystają bogowie zniszczenia. Także zobaczymy, jak Goku w Ultra Instynkcie sobie tutaj z Jinem poradzi. Ten atak był niesamowicie szybki i silny. Mógłbym zostać pokonany albo nawet zabity, jeśli nie użyłbym mojego Ultra Instynktu, żeby uniknąć w ostatnim momencie, myśli sobie Goku. Po czym uśmiecha się, wygląda na to, że nie ma miejsca na amatorszczyznę w walce pomiędzy bogami zniszczenia. Goku, no przecież ty też nie jesteś miętkim pyrtkiem robiony, żeby tutaj nazywać się amatorem, chociaż jesteś świeży na tym stanowisku. A my widzimy walkę jeszcze większego świeżaka, Broly'ego, który wygląda na to, że radzi sobie całkiem ok, chociaż to było zanim Vegeta włączył Ultra Ego, bo teraz będziemy oglądać właśnie tę niszczycielską technikę, ale nie w wykonaniu boga zniszczenia, ale w wykonaniu mojej ulubionej postaci. Haha, ja mam z Vegetą bardzo ścisłą i ciasną i mocno związaną relację. Zwłaszcza po ostatnim rozdziale Dacho Balls, kiedy pocałował mnie w głowę. Naprawdę. Ja nie boję się tego mówić. Vegeta to jest najlepsza postać. Ta moc jest straszna, mówi Broly. Co, jaki jest problem? Przecież cię ostrzegałem, że to nie jest żart, prawda? Hakai! O kurwa! Myślałem, że to zwykły kibast. Vegeta używa Hakai na Brolim? Czajcie jakby go wymazał? Nie, no niemożliwe, żeby go wymazał. Ja wiem, że to jest jakby opcja, która wchodzi w grę w tej historii, ale jakby w tej walce, prawda? Jest to jeden z możliwych scenariuszy. Nie sądzę mimo wszystko, żeby Broly został wymazany. To byłoby dziwne. Ciekawie byłoby przeczytać mangę, w której dzieją się rzeczy zupełnie inne niż zawsze. No bo ja wiem, że Broly nie zginie w tej walce, no bo musi być w dalszej części historii, prawda? No ale właśnie, czy musi być? Może by było tak, że autor zbuduje napięcie albo jakieś, wiecie, oczekiwania wobec Broly'ego, a potem Vegeta go przez przypadek wymarze i trudno. No nie ma jednak Broly'ego. Takie jest życie. Czasem życie weryfikuje plany. Co to było, mówi Chilaj? Czy Broly dałby radę to wytrzymać, jeśli zostałby trafiony? Jeśli jest w tej formie z czarnymi włosami, nawet jeśli zaabsorbował moc Ozaru, nie sądzę, żeby był w stanie to wytrzymać. Chyba że Vegeta nie użył pełnej siły. Ten gość chyba nie chce zabić Broly'ego, prawda? Zastanawia się Lemon. Lemon, ty nie wiesz, jak Saiyanie walczą. Chłopie, ty się nie odzywaj. Lepiej zrób iść tam ryż, bo Beerus i Whis już mają zły humorek. Na co się gapisz? Zastanawia się Vegeta. W zasadzie nie zastanawia się, tylko pyta retorycznie Vegeta, uderzając Broly'ego w twarz, kiedy ten patrzył na wybuch. Broly, fajni faceci nie patrzą na wybuchy, a ty się gapisz, kurwa, jak
świnia na pełnię księżyca. Nie możesz się patrzeć na wybuchy, bo nie będziesz fajny, pamiętaj. No dobrze, wracamy do walki, która wygląda na znacznie bardziej wyrównaną niż to, co widzieliśmy przed chwilą. Jin i Goku wymieniają się ciosami, a Goku widzę, że bez problemu unika tych ataków Jina. Ty draniu, wszystko co potrafisz to uciekać? Voracious to jest takie słowo, które można przetłumaczyć jako nienasycony albo żarłoczny. Nie wiem do końca jakiego porównania użyć w kontekście ciosów Jina, bo Goku mówi, że ataki tego gościa są tak voracious, że wszystko co mogę robić to unikać ich. Jakby żądne krwi, nienasycone w sensie, że Jin tak bardzo chce dopaść Goku, że aż czuć te żądze, powiedzmy, ten głód przemocy może, który Jin wykazuje, te żądze krwi właśnie, tak bym to powiedział. Goku jest zmuszony cały czas do unikania, ja widzę tutaj kolejny poziomy kadr, aż w końcu Jin decyduje się na dokładnie ten sam ruch, z którego przed chwilą skorzystał Vegeta, a mianowicie Hakai. Tym razem ta kulka mimo wszystko jest większa niż to, co widzieliśmy przed sekundą w walce dwójki Saiyan. No i Jin rzuca tym atakiem w stronę, już wam to pokazuję, w stronę Goku. Ten mimo wszystko jest w stanie tego uniknąć, no trudno byłoby jakby przegapić taką wielką kulkę, także myślę, że tutaj Goku będzie po prostu przed nią uciekał, aczkolwiek Jin nie pozostawia na Goku suchej nitki, atakując go kolejną kanonadą ciosów. Nie wiem, czy ta wielka kula Hakai będzie lecieć za Goku, ale wygląda na to, że chyba po prostu Jin stwierdził, że rzuci wielką kulką, a jak się nie uda nią trafić, no to trudno. Bo teraz z tego co widzę, Goku jedynie musi uciekać przed tymi drobnymi atakami. Chociaż nie, tutaj widzę na tym kadrze, że jest tutaj faktycznie ta duża kula, więc włącznie z tymi małymi, wszystkie te ataki Jina cały czas podążają za Goku, który jest mimo wszystko w stanie unikać tych ciosów, w zasadzie tych pocisków. Wracaj tutaj, wścieka się Jin, ruszając w te pędy za Goku, pojawiając się przed nim, oznajmiając, że go ma. Nie mogę wyhamować w czas, mówi Goku. Co, aż tak się rozpędził, że nie może wyhamować? To jak grubas zbiegający z górki. Nie ma już odwrotu, po prostu musi lecieć. Jin przygotowuje cios w stronę nadchodzącej lokomotywy sajańskiej i chyba tutaj nastąpiło jakieś uderzenie. I to nie chyba, tylko na pewno. Tak duże uderzenie, że aż ściana planety, w zasadzie bok tej planety Jina zostaje zniszczona. Tylko pytanie, kto tu kogo? No Jin wygląda na to, że to on zaatakował Goku, chociaż... Nie! To była tylko fala uderzeniowa, która musnęła dosłownie Goku, a ten unika tego ciosu, wyprowadzając kontrę ku zaskoczeniu Jina i wygląda na to, że tutaj Ultra Instynkt dalej jest bardzo ostry, bardzo precyzyjny. I to Goku zasadza pięść, zatapia, można powiedzieć, pięść w ciele Jina. Temu również towarzyszy wielka eksplozja, tworzy się wielki krater. Jin powoli... A, nie! Jin myślałem, że traci grunt pod nogami, ale łapie rękę Goku. O nie, mówi Goku. Jesteś mój, Son Goku, oznajmia Jin. Czy on chce mu wymazać tę rękę? Czy może chce po prostu całego Goku wymazać? Przytrzymać go w miejscu chyba. Goku miał ten Ultra Instynkt, który sprawiał, że Jin nie mógł złapać w ogóle przeciwnika, a teraz wygląda na to, że z najbliższej odległości Jin będzie atakował. Jin łapie Goku za szyję, podnosi go w górę. O, wygląda na to, że tutaj sytuacja jest coraz mniej ciekawa dla Goku. Chociaż myślałem, że zaatakuje go jakimś Hakai, no tak naprawdę gdyby go wymazał, to nie wiem, no pewnie byłyby jakieś daleko idące konsekwencje z tego faktu, ale no to nie zmienia faktu, że Jin... O, dziękuję Klecu! Pozdrawiam cię, Klecu. Powiedz mi, Klecu, jak myślisz, kto wygra tę walkę? Szczerze mówiąc, fabuła chyba wymaga tego, żeby Goku wygrał, bo to musi iść do przodu, prawda? Chociaż wygląda na to, że Jin prędko Goku nie puści. Jak go złapał za mordę, to tak, za tę mordę go będzie trzymał, ale najpierw sprawi, że Goku będzie musiał trochę pocierpieć. A widzisz, Goku właśnie to potwierdza, że ten atak, który przed chwilą w Jina wyprowadził, Jin przyjął specjalnie, żeby Goku się do niego zbliżył. To dla ciebie koniec, wykrzykuje Jin. To było mądre posunięcie ze strony Lorda Jina. Oni w ogóle są pod wodą z tego co widzę. Tutaj nawet myślałem, że oni są w jakimś kraterze, ale wygląda na to, że... Chociaż nie, zrobili krater w jakimś tam jeziorze. Wiedział, że nawet atakując w ten sposób nie będzie trafiał, ze względu na ekstremalny refleks Goku. Jednakże użył tego instynktownego i bezmyślnego, jakby bezmyślnego w sensie nie, że głupiego, tylko takiego, który nie wymaga myśli, ruchu, żeby mieć szansę na złapanie Goku. Bo tak naprawdę ciało Goku nie tylko unika samo, ale również wyprowadza samo ataki, więc kiedy Goku, w zasadzie kiedy ciało Goku w Ultra Instynkcie zobaczyło możliwość wyprowadzenia kontry, to zrobiło, a Jin wiedział to, przewidział to i w ten sposób złapał Goku. Dokładnie, mówi Margaryna. Jak ty się nazywałaś? Martyna.
Sorki Martyna. Instynktowny ruch jest w esencji ruchem, który powstaje bez myślenia, więc ze względu na to istnieje ryzyko opuszczenia gardy, jakby dziur w gardzie, prawda? Po turnieju mocy Lord Jin odrobił swoją pracę domową odnośnie Ultra Instynktu i powiem szczerze, opłaciło się to. Widzicie, Lord Jin był bogiem, który po turnieju mocy był może troszeczkę zazdrosny albo stwierdził, że jak śmiertelnik opanował Ultra Instynkt, no może nie do stopnia mistrzowskiego, ale pełen Ultra Instynkt opanował, to dlaczego on by nie mógł, prawda? Mimo wszystko nie rozumiem strategii zatapiania Lorda Goku w wodzie, skoro on nie utopi się. O, strategia jest powiązana ze specjalną charakterystyką rasy Lorda Jina. Przecież chłop jest rybą, no nie? Które ma wodne pochodzenie. Kiedy wchodzi w kontakt z wodą w trakcie walki, jego fizyczne możliwości podwajają się, czyli dostaje takiego Kaiokena. Efekt trwa... Benedylbert, słyszysz to? Efekt trwa przez cały czas, w którym Jin jest w wodzie i nawet utrzymuje się przez parę minut po tym, jak Jin wyjdzie z wody. Ups, to jest problem, mówi Vados. Fajne! Podoba mi się to, że tutaj została wrzucona jeszcze rasa Jina, który ewidentnie jest z jakiejś takiej właśnie wodnej rasy i specjalnie przeniósł walkę w wodę. Podoba mi się to. Jesteś skończony, wykrzykuje Jin. A niech to, nie mam innej opcji, myśli sobie Goku. Fale są wzburzone? Ta moc. Czy to jest to, o czym myślę? Mówi Margaryna. Tak. Sprawy przejdą na kolejny poziom, mówi Vados. Goku przecież był w stanie używać troszeczkę mocy zniszczenia, więc może teraz połączył Ultra Instynkt z mocami zniszczenia. Jin jest nagle wyrzucony przez dziurę we własnej planecie. Wygląda na to, że Goku oswobodził się z tego uścisku, więc w końcu zdecydowałeś się na użycie tej mocy. Patrzcie, jest w tej dziurze Goku. Jin nie wierzy własnym oczom. Co widzimy? No widzę, że to jest chyba końcówka rozdziału. Jest! Goku połączył moce zniszczenia razem z Ultra Instynktem i mamy to na samym końcu tego rozdziału. Przygotuj się, Jin, ponieważ teraz użyję wszystkiego. Patrzcie, co się dzieje. Ależ pięknie jest tutaj narysowany. No chętnie bym to wrzucił na miniaturkę tego rozdziału, ale wydaje mi się, w sensie tego filmu, ale wydaje mi się, że to byłby duży spoiler. Także, chociaż widzieliśmy już wcześniej Goku w mandze, który używał tej mocy. Tak czy siak, podoba mi się ta walka. Fajnie, że zobaczyliśmy mimo wszystko kawałek walki Broly'ego i Vegety, ale jestem raczej zwolennikiem tego, żeby skupić się na jednej walce, a potem dokończyć drugą. Bo jeśli mielibyśmy taki miszmasz, ciągłe przeskakiwanie, to trudno byłoby się skupić w sumie na jednym, albo wczuć może, no bo to nie jest tak, że to jest 10 różnych rzeczy, no to ja bym, nie wiem jak wy, ale wydaje mi się, że nie mielibyście też problemu z tym, żeby pamiętać, co się gdzie działo, no nie? Ale chodzi o to raczej, żeby utrzymać się w klimacie jednej walki, a nie mówię, żeby było tak jak z walką Goku i Janzena, w zasadzie Odyssu, która trwała tam 10 rozdziałów, czy ileś, ale mam nadzieję, że ta walka zostanie niedługo zakończona, w sensie, że przejdziemy do konkluzji i wtedy dopiero na stałe wejdziemy w walkę Vegety i Broly'ego, chociaż ja tak naprawdę przyjmę jakkolwiek to będzie wyglądać, bo obie walki mi się podobają, manga Hakai mi się podoba, ten rozdział mi się podobał i mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie lajka, zostawcie suba, tak jak tutaj dwóch delikwentów podczas nagrywania przeze mnie tego filmu i najważniejsza rzecz, linki do autora znajdziecie w opisie. Pamiętajcie, że jest to manga fanowska, tworzona przez autora z Brazylii, więc jeśli chcecie go wesprzeć, odwiedzić, to tak jak powiedziałem, odnośniki do niego znajdziecie w opisie mojego filmu. Tyle ode mnie, życzę wam miłego dnia, widzimy się niebawem, trzymajcie się, na razie, cześć, ciana!